Cześć, witam Was w kolejnym ogrodowym odcinku na kanale Rootblog. To, że mamy pełnię sezonu i upał, tego chyba nikomu nie muszę mówić i dzisiaj zapraszam Was na test Navimowa, czyli znowu robot od Segwaya, robot koszący, tym razem największa jego wersja, czyli i220 z lidarem. Do dzieła. Generalnie Navimowa już widzieliście na naszym kanale. Bardzo fajne kosiarki, w tym sezonie naprawdę uważam, że jeden z ciekawszych wyborów. No i w tej chwili mamy model i220. Generalnie z tymi oznaczeniami modelu jest tak, że to definiuje tak naprawdę maksymalny areał, który ona obsługuje. i220 jest przeznaczone do aż 20 arów, czyli 2000 m2. No i właśnie taką kosiarkę dzisiaj mamy. Jeśli chodzi o budowę, ona jest bardzo podobna do tego, co już znacie, czyli mamy matowe wykończenie i matową obudowę. Na górze oczywiście informacje, jaka to wersja, w tym przypadku lidar, więc tutaj na górze tak naprawdę znajduje się tylko i wyłącznie ring ze światełkiem, który informuje o statusie urządzenia. Mamy oczywiście wyświetlacz, on jest kolorowy, tutaj mamy podstawowe przyciski do obsługi, więc możemy oczywiście manualnie włączyć tą kosiarkę, natomiast gwarantuję Wam, że będziecie obsługiwać ją przez aplikację albo ustawicie harmonogram i zapomnicie totalnie o niej. Oczywiście przycisk bezpieczeństwa i to jest tak naprawdę tyle. Ta kosiarka trochę urosła, no bo ona jest większa, ma większą baterię, ma większą wydajność, więc też obudowa troszeczkę urosła, natomiast nadal uważam, że jest kompaktowa, ładnie się prezentuje i nie rzuca się aż tak bardzo w oczy. To, co się w oczy rzuca, no to oczywiście duże koła z tyłu. Tutaj mamy wersję bez napędu na wszystkie koła, czyli mamy napęd tylko i wyłącznie na tył. Pomarańczowe koła z bieżnikiem, fajne kolce, więc tutaj pokonywanie wzniesień powyżej 20 stopni to żaden problem dla tej kosiarki. Tutaj mamy najważniejszą część, czyli front, gdzie mamy oczywiście szereg kamer, a także lidar. Lidar, który znamy chociażby z robotów odkurzających, który pozwala precyzyjnie pozycjonować się tej kosiarce. Ona nie potrzebuje żadnych przewodów, żadnych anten RTK. Tak naprawdę wyjmujecie stację dokującą, kosiarkę, zasilacz i jesteście gotowi do pracy. Także pod tym względem rewelacja. Lidar też jest najbardziej precyzyjny, jeśli chodzi o pozycjonowanie i dodatkowo jeszcze na bieżąco mapuje Wam ogród. Nawet kiedy macie już oczywiście go zmapowanego w aplikacji, to i tak na bieżąco lidar analizuje to, co dzieje się w Waszym ogrodzie i dzięki temu kosiarka wie dokładnie, gdzie jechać. A kamera przy współpracy z AI pozwala na rozpoznawanie różnych przeszkód. Zobaczmy, jak jest pod spodem. A pod spodem talerz, 6 ostrzy, bardzo fajnie, dlatego że im więcej ostrzy, tym lepiej, więc tutaj pod tym względem rewelacja. Jeśli chodzi o szerokość, tutaj mamy 22 cm, więc szerokość cięcia jest troszeczkę wyższa niż u konkurencji, natomiast to jest taki standard. Okolice 20 cm to taki standard. Oczywiście standaryzacja IP66, więc to wszystko, co znajduje się pod spodem, możecie sobie w wygodny sposób umyć, ale pamiętajcie, żeby robić to nie pod ciśnieniem. Dwa małe kółka z przodu, brak napędu AWD, więc troszeczkę inna wersja niż mieliśmy ostatnio, ale za to dużo większa wydajność. Jeśli chodzi o akumulator, który skrywa się tutaj pod tymi śrubami, ma on w tej chwili 10 Ah, co według specyfikacji producenta wystarczy na jednorazowe skoszenie 560 m2, więc naprawdę jeśli chodzi o wydajność, no to jest bardzo, bardzo dobrze. Ona w ciągu godziny potrafi skosić okolice 160 m2, co oczywiście sprawdzimy w naszym teście. Jeśli chodzi o zakres koszenia, od 2 do 7 cm, to wszystko ustawiacie w aplikacji, więc ten nóż po prostu chodzi sobie góra-dół i tym samym macie dobraną wysokość do danej zony, czyli do danej strefy, którą chcecie. Jeśli chcecie, żeby trawa gdzieś była wyższa, ustawiacie na daną strefę wyżej albo niżej, w zależności od preferencji. Idziemy do stacji, no i zaczynamy kosić. A jeśli chodzi o stację, standard totalny, czyli po prostu duża plastikowa stacja, która pasuje do rozmiaru urządzenia, no i oczywiście lampka statusu na górze. Można do tej kosiarki dokupić garaż. Na różnych promocjach Navimow czasami daje garaż za darmo, więc na przykład jeśli chcecie postawić tą stację dokującą na otwartej przestrzeni, tak jak my, no to fajnie sobie ten garaż zaopatrzyć, po prostu kosiarka będzie w lepszej kondycji, nie będziecie musieli jej tak często czyścić. No dobrze, zaczynamy mapowanie. Jeśli chodzi o mapowanie, no wystarczy wejść w aplikację, połączyć i mamy dwie opcje do wyboru. Automapowanie, wtedy kosiarkę puszczamy. To się sprawdza generalnie przy dużym, otwartym terenie, który jest w miarę prosty. Natomiast ja zawsze powtarzam, jest taka opcja, możecie to zrobić, natomiast lepiej zręcznie zmapować teren. Po prostu macie wtedy większą kontrolę i dokładnie prowadzicie kosiarkę tak, jak chcecie, żeby ona jechała. Więc my teraz sobie przeprowadzimy mapowanie ręczne. Tu oczywiście krótki tutorial, żeby być blisko przy kosiarce, bo ona się łączy za pomocą Bluetootha z telefonem i po prostu prowadzić ją w odległości nie większej niż 10 metrów od siebie. No i oczywiście standardowo przycinamy trawę przed pierwszym koszeniem. To nie jest kosiarka do koszenia chaszczy, to jest do utrzymywania trawy na bieżąco. Wiem, że się powtarzam przy każdym filmie, ale nie chcę, żeby nie było żadnych niedopowiedzeń. Dobrze. Klikamy dalej, samokontrola, wszystko na zielono.
Ona w tej chwili wyjeżdża, kalibruje się, klikamy osiągnięto punkt początkowy i zaczynamy mapowanie. Kosiarka mówi do nas po polsku, także wszystkie komunikaty są w naszym języku. Cieszy, to znaczy, że producent widzi nasz kraj na mapie. No i zobaczymy, jak ona będzie skręcała, bo pamiętajcie, że tutaj nie ma już napędu na wszystkie koła, także ona musi sobie radzić tym tyłem, ale naprawdę jeśli chodzi o zwrotność, nie ryje trawy, tak na pierwszy rzut oka zapowiada się naprawdę w porządku. Jeśli chodzi o sterowanie, bardzo przewidywalna, jedzie tak jak rzeczywiście chce, trzyma linię, także napęd na tył też daje radę. No dobrze, klikamy przycisk gotowe, ładowanie, tworzenie mapy. Gratulacje, wiesz jak ustawić granicę, świetnie. No i mamy tutaj pierwszą strefę, 247 m2, czyli tak jak zwykle kosiarki nam pokazują. No i w tym momencie możemy sobie tak naprawdę dostosować tą naszą granicę. Oni tak to nazywają, to jest tak naprawdę strefa. Można sobie tą mapę zmodyfikować, można ją rozdzielić, można ją połączyć, można też ustawić wysokość cięcia, kierunek koszenia. Jeśli chodzi o aplikację Segway, ona jest naprawdę rozbudowana, fajna i bardzo też prosta. Także pod tym względem rewelacja. My sobie ustawimy wysokość koszenia naszej strefy na 4,5 cm, zapisujemy mapę, no i teraz trwa tworzenie mapy. Mapowanie ukończone, mamy to. Dobrze, więc wprowadzamy kosiarkę do naszej stacji dokującej. Jak widzicie, 10 Ah bateria, niewzruszona kosiarka, dalej ma 100%. Kosiarka w stacji dokującej, 100% baterii. No i tutaj jeszcze szybko opowiem Wam o aplikacji. Koszenie po zmroku macie możliwość. Macie możliwość włączenia tutaj adaptacji do warunków pogodowych, czy nie jest, żeby nie było za gorąco, ani za zimno. Macie system kontroli trakcji w tej kosiarce, to akurat zawsze zwracam uwagę w Segwayu, to jest akurat fajne. Macie oczywiście integrację z Google Home'em, macie z Amazon Alexą, jest funkcja antykradzieżowa, tutaj macie możliwość podłączenia go do Find My chociażby w iPhone'ie, czyli tak naprawdę ta kosiarka ma wbudowanego AirTaga, jeśli ktoś Wam ją zakosi, no to zobaczycie, gdzie ona się znajduje. Także pod tym względem jest super. Aplikacja też pokazuje Wam na przykład zużycie części. W momencie, kiedy należy wymienić ostrza, też dostaniecie powiadomienie, żeby zrobić przegląd podwozia, także będzie informacja. Także pod tym względem apka jest super. Dobrze, ja sprawdzam jeszcze tylko, czy mamy dobry kierunek koszenia. Ten kierunek koszenia oczywiście też możecie sobie ustawić w taki sposób, żeby no, cały czas kosiarka nie jeździła w tym samym kierunku. Wtedy no, po prostu nie będziecie mieli takich regularnych śladów na trawie. No i tu mamy domyślny kierunek koszenia i widzę, że jest napisane, że kąt optymalny. On rzeczywiście jest dla nas optymalny, więc ja go nie zmieniam. Navimow i220 kontra nasze pole testowe i rozpoczyna się koszenie. Jeśli rzeczywiście będzie to wszystko zgodne ze specyfikacją producenta, to tutaj okolice godziny 40 do 2 godzin nasze pole powinno być skoszone. Od razu Wam mówię, że to drzewko charakterystyczne zostawione, nie ma tam no-go zone. W normalnych okolicznościach byście ją ustawili, ale tam nie ustawiamy, jest lidar, jest tyle czujników, że nie ma co, niech się wykaże. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że no, kosiarka ruszyła z kopyta, więc rzeczywiście zwiększona wydajność do większego areału tutaj jest od razu widoczna, jest bardzo szybka. Strategia koszenia jest generalnie taka, że przejechała najpierw krawędzie, no i następnie chyba będzie kosiła pole główne. Jest bardzo szybka i słuchajcie, pierwsze 15 m2 to był dosłownie moment i tylko 1% baterii na razie było, także pod tym względem wydajnościowym będzie rewelka. To, co Wam powiedziałem odnośnie przygotowywania trawy, zobaczcie, my na przykład mamy tutaj na krawędziach takie kępki trawy, ze względu na to, że no u nas też kosi robocik, więc nie zawsze te krawędzie są perfekcyjne. No i tutaj już lidar wykrył przeszkodę i zaczął ją omijać, więc na bieżąco też ta analiza ogrodu jest widoczna i to też pokazuje, jak istotne jest przygotowanie perfekcyjne ogrodu, żeby właśnie później nie zostawały takie kępki. No i słuchajcie, jesteśmy po 229 m2, mamy postęp według aplikacji 89%, więc naprawdę sprawnie, bo to zajęło mniej niż 1,5 godziny. No i dojechaliśmy do tego naszego słynnego drzewka, jak widzicie, no tutaj niespodzianek nie ma. Lidar, kamery powodują, że po prostu kosiarka nawet nie zbliża się do tej krawędzi, gdzie ona mogłaby wpaść i się zakopać, także pod tym względem jest absolutna rewelacja. 72% baterii jeszcze, więc też rewelacyjny wynik, bo tutaj wydajność powyżej 500, nawet myślę, że 600 metrów na jednym ładowaniu to jest do zrobienia, jeśli teren nie jest jakiś górzysty. No pod tym względem naprawdę rewelacja. No i tutaj zaskoczeń nie ma. Navimow po prostu znowu się sprawdza.
i nie jest mu straszne to, nawet jak nie dacie mu strefy niedozwolonej, to on i tak nie skosi Wam Waszej rabatki, czy właśnie nie wpadnie w takie miejsce jak tutaj to nasze z drzewkiem. Zwróćcie uwagę jeszcze na zawracanie, dlatego że ja tutaj się obawiałem, że brak napędu na wszystkie koła spowoduje, że ona jakoś będzie ryła bardziej w trawie, ale nic bardziej mylnego, dlatego że zobaczcie, jak zachowują się te koła. One działają w taki sposób, żeby po prostu nie rzeźbić i nie robić rowków w trawie podczas zawracania. On czasami nawet sobie troszeczkę cofnie, zawraca w taki sposób, żeby właśnie nie ryć w trawie, także pod tym względem też jest super. I jak miałbym porównywać te napędy, gdyby ktoś mi teraz nie powiedział, jaka kosiarka ma jaki napęd, to naprawdę przy naszym terenie, gdzie jest płasko, nie czuć tego braku napędu na wszystkie koła, także pod tym względem rewelacja. No dobrze, mamy to. 255 m2, zostało 67% baterii, a całość trwała mniej niż 1,5 godziny, dokładnie godzina 28 od czasu wyjazdu ze stacji, więc wynik bardzo dobry. To też pokazuje, że ten sprzęt jest przystosowany do większego areału, dlatego że on spokojnie rzeczywiście te 560 do 600 m2 na jednym ładowaniu Wam skosi. Druga sprawa jest taka, że spokojnie przez cały dzień pracy jest w stanie ogarnąć te 2000 m2, więc to jest sprzęt dla osób, które mają zdecydowanie większy teren. Dla osób, które mają mniejszy ogród, to spokojnie można zjechać z modelem, po co dopłacać za dużo większą baterię i sprzęt, skoro i tak no, te możliwości nie będą w 100% wykorzystane. Jeśli chodzi o logikę i jakość koszenia, tutaj zaskoczeń nie ma. Nawimow robi to naprawdę dobrze. Strategia, żeby najpierw objechać krawędzie i od razu Wam też powiem o tych krawędziach, dlatego że jest typ laboratoryjny, który pozwala kamerze i lidarowi analizować krawędź Waszego trawnika i na bieżąco dopasowywać tą odległość, po to, żeby on jechał jak najbliżej. Natomiast z praktycznego punktu widzenia Wam powiem, że nie obędzie się bez poprawek. Raz na miesiąc i tak jakąś podkaszarką albo no, klasyczną kosiarką musicie objechać te krawędzie, no bo tutaj fizyki nie oszukacie. Trawa tak rośnie, czasami nieregularnie, czasami się zapadnie, czasami coś, że musicie ją poprawić, natomiast i tak większość obszaru skosi Wam robot. Logika jeżdżenia bardzo dobra, kierunek dobrany poprawnie, algorytmy działają dobrze, test z drzewem bezproblemowy. No tutaj naprawdę Nawimow pokazuje, że ten sprzęt jest naprawdę bardzo dobry, wydajny, no i jest zrobiony przede wszystkim z głową. Algorytmy są poprawne, apka jest bardzo dobra i sama kosiarka kosi bardzo dobrze i bez problemów. Omijanie przeszkód też działa bardzo dobrze, tutaj te kamery rozpoznają wszystko, więc nawet jeśli Wasze dziecko zostawi jakąś piłkę, doniczkę, konewkę, cokolwiek, no to i tak kosiarka to rozpozna i dostosuje na bieżąco swoją trasę pracy. Także pod tym względem rewelacja. Oczywiście pokażę Wam, jak kosiarka wygląda pod spodem. Dla osób, które pytają, ile ładuje się do pełna, to według specyfikacji producenta około 2 godzin. Ona jest w stanie 3 godziny kosić i 2 godziny się później ładuje. Tak wygląda talerz po skoszeniu naszego obszaru testowego. Jak widzicie, trochę trawy w nim jest. No i to raz na jakiś czas możecie sobie bez problemu umyć ze względu na standaryzację IP66. Ostrza wyglądają w ten sposób. No i co? Kosiarka naprawdę dobrze się sprawdza. Czy mógłbym się do czegoś doczepić? Generalnie przy tym sprzęcie ciężko. Można się doczepić tego, że na przykład za subskrypcję 4G trzeba zapłacić 30 euro rocznie, ale i tak pierwszy rok dostajecie za darmo. No tak poza tym to naprawdę sprzęt godny polecenia i tak jak mówiłem, dobierajcie go tylko i wyłącznie do swojego areału. Możecie go kupić z zapasem, czyli jeśli macie 800 metrów, to nie kupujcie kosiarkę na 800 metrów, tylko już na przykład na 1000 czy 1200, ale też no, nie strzelajcie z armaty do wróbla i nie kupujcie na teren 500 m2 modelu i220, no bo po prostu szkoda moim zdaniem pieniędzy. Także dobierzcie sobie odpowiednio model, a każdy naprawdę dowiezie. I jeszcze info o napędzie. Oczywiście AWD jest lepsze niż RWD, to w przypadku kosiarek jest oczywiste, natomiast przy takim płaskim terenie nie ma to większego znaczenia. Jeśli macie więcej górek na ogrodzie, trudniejszy teren, no to pomyślcie o modelu AWD, jeśli nie, RWD bez problemu Wam wystarczy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o kosiarkach Nawimow, czy ktoś z Was już używa i jak się sprawdzają. Oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was, jeśli macie do nas jakieś dodatkowe pytania, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem!